Zgodnie z zapowiedzią w pierwszym filmie zapraszam na kolejną część relacji z naszych wczasów na Teneryfie w marcu 2024 roku. Tym razem będzie to Teneryfa widziana zza kierownicy samochodu, a właściwie zza przedniej szyby samochodu, chociaż będzie też kilka wstawek z wycieczki do wąwozu Maska, którą wykupiliśmy tutaj na miejscu. No tu jest 19,5. Jedziemy do Santa Cruz na razie. Zatrzymaliśmy się na takim świetnym punkcie widokowym. Idę tylko na ten punkt widokowy, żeby nagrać te piękne widoki. Jest moja żona. Ja jeszcze tam chwilę bym chciał nagrać. No dobra. Właśnie zmieniłem baterię, bo mi padła i nagrywam dalej, a widoki piękne. Ale to dopiero początek tego, co nas czeka na tych wczasach. Za 200 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. A to nie tu? No właśnie. Tutaj. Nie wiem, czy dobrze wjechałem. No to się przejdzie. Blisko. Tu nie ma żadnego zabezpieczenia z góry. Od góry mówisz. Kamieni. Może tam nie ma miejsca. Ja mi się wydaje, że było. Teraz trzeba wspiąć się do głównej drogi. Kolejny cel naszej wycieczki to Playa La Tejita, czy jakoś tak. W tych lusterkach no, widać jedną i drugą stronę. Chyba nic tu nie ma. Coś tam gdzieś jedzie. Nie, to nas widać. A ja sobie myślę, co to za czerwony samochód. W ogóle tu na Kanarach chyba pierwszy raz widzę jakiekolwiek szyny. Kolei tutaj nie ma, nie wiedziałem, że jest tramwaj. Za 100 metrów na rondzie drugi zjazd. Tyle tych zjazdów, rozjazdów, że czasami ciężko się połapać. A teraz chciałbym pokazać kilka migawek, które nagrałem siedząc w mikrobusie, którym wieziono nas na wycieczkę do wąwozu Maska. Był to przejazd bardzo krętą drogą. Przejazd odbywał się takim niedużym 18-miejscowym mikrobusem. Momentami wydawało się, że no, nie da się przejechać, że nie miniemy się, ale jednak pani, która nas wiozła, naprawdę bardzo dobrze wyrabiała się za kierownicą. Tutaj po drodze widzieliśmy wiele takich przypadków, kiedy kierowca po prostu nie wiedział, co dalej zrobić, dlatego że bał się zjechać na brzeg jezdni, a też nie można było się inaczej minąć. Stanął. No i co? Pani się wyduszy. Tam też pani. No ale ona nie przejedzie. Jedziemy przez centrum San Cristóbal de la Laguna. Byliśmy w zasadzie na targu, na takiej hali targowej, żeby kupić świeżych owoców i warzyw. I zobaczyć w ogóle, jak wygląda taki prawdziwy targ. Nie ryneczek z ciuchami, tylko targ właśnie owocowo-warzywny, rybny. O, tramwaj, no wreszcie zobaczyłem tramwaj.
To jest ciekawe, że na całych Wyspach Kanaryjskich nie ma żadnych kolei, ale tutaj jest tramwaj i to jest właśnie tramwaj, który łączy San Cristobal de la Laguna, czyli byłą stolicę Teneryfy, z obecną stolicą Teneryfy, czyli Santa Cruz de Tenerife. Ale my teraz jedziemy tylko do autostrady i jedziemy na południe wyspy. Jedź ulicą TF2 w kierunku Alisios. Za 800 metrów zjedź w prawo. Tak jak słychać, mam włączone dwie nawigacje. Teraz zjedź w prawo i jedź ulicą TF2 w kierunku Tą samochodową i Zjedź tą w prawo. googlową. I przyznam, że chyba jednak tą samochodową już wyłączę, bo to nie ma sensu. Czasami pokazuje jakieś dziwne drogi. Po drodze zdarzają się takie małe tunele, ale ten nawet nie ma ograniczenia. Tutaj normalnie można jechać 120, tak jak na pozostałej części autostrady. Cały czas jedziemy autostradą wzdłuż wybrzeża. To, co już wielokrotnie powtarzałem, tutaj nie trzeba wiedzieć, ile na jakich drogach się jeździ. Tutaj po prostu co kawałek stoją znaki pokazujące, ile można jechać. Te wszędzie panujące wiatraki. Tutaj mamy takie miejsce, zbliżamy się już do lotniska tego południowego i pokażę taki fragment, gdzie jest ich naprawdę bardzo dużo. Widać też było po bokach farmy fotowoltaiczne. O właśnie, takie pole wiatraków. Jedziemy z okolic lotniska do Puerto de la Cruz. Tyle tylko, że nie tradycyjną autostradą północną stroną, tylko jedziemy stroną południowo-zachodnią i na razie jeszcze mamy autostradę, ale oczywiście to się kiedyś tam skończy, no i wtedy trzeba będzie trochę krętymi dróżkami pojechać. W każdym razie czasowo jest to troszeczkę dłużej, ale bliżej. No i chcemy zobaczyć coś innego niż tylko tą autostradę, którą już chyba te 3 razy w tej z powrotem jechaliśmy i dlatego postanowiłem to zmienić. Nawigacji nie odkręcałem, na początku kazała mi cały czas zawrócić, ale już po kilku kilometrach poddała się, no i prowadzi nas teraz prosto, godzina 5, ale pewnie zaraz autostrada się skończy. No trochę się też już zaczyna psuć pogoda, to dlatego, że jedziemy już na północ. O, jest koniec autostrady. Wczoraj na wycieczce pani przewodniczka pokazywała nam miejsce, w którym buduje się tunel, który zamknie jakby to koło, cały ten okrąg na Teneryfie. Wtedy autostrada będzie dookoła wyspy. W tej chwili jestem tego świadomy, że za chwilę ona się skończy. Zresztą w tej chwili to już jest taka droga ekspresowa, bo jest tylko jedna jezdnia i 2 kierunki. Chociaż nie wiem dlaczego 80 na godzinę. U nas na takich drogach można 100 lecieć. Kolejne pogorszenie trasy, 70 na godzinę i zwężenie. No i zbliżamy się do jakiegoś tunelu. Wygląda dość poważnie, więc zobaczymy. Wszędzie straszą, żeby światło włączyć. Ja mam w pozycji auto, mam nadzieję, że wszystko się dobrze włączy. Włączyły się światła i jedziemy przez tunel. Zaraz zimno znowu będzie. 15,5 stopnia już. O proszę, już 15,5 stopnia, a wysokościomierz pokazuje 878. Co ciekawe, ciśnienie 920 hektopaskali. Zerowałem to na poziomie morza, było 1020. Także Jedziemy w górę. naprawdę jest rondo, czyli droga się cały czas pogarsza. To jest chyba to miejsce, gdzie budują ten nowy tunel. W stosunku do południa różnica prawie 10 stopni. No, tak, byliśmy na plaży przed chwilą, a tu już jest Zjedź z ronda. 15 stopni. Tutaj już właśnie jechaliśmy wczoraj, tyle że z wycieczką i to jest miejsce, gdzie buduje się tunel. A my jedziemy jeszcze starą drogą przez miejscowości. Dowiedzieliśmy się, że jak będzie nowy tunel, to skróci się przejazd między południem a północą o pół godziny. Teraz mamy kawałek znowu ciekawej drogi, właściwie do końca już ciekawa droga jest do Puerto. Santiago del Teide, to miasteczko tak się nazywa. Ale to właśnie zamiast wracać autostradą, to sobie zrobiliśmy wycieczkę turystyczną, krajoznawczą, 14 stopni. My jedziemy w krótkich rękawkach, ja w sukience, a tutaj ludzie w kurtkach. O, na Maskę w lewo można pojechać, ale my nie jedziemy na Maskę, a tu pojedziemy chyba gdzieś obok tunelu. Mlecze, takie jak są w 11 Polsce, km ulicą TF82.
są niskopienne, a tutaj są wysokie, takie jak krzywy. Ja nawet jakoś tego nie słuchałem wtedy, no ale to... No to słabo słuchałeś panią przewodnik. No. O, tutaj po prawej stronie widać właśnie. Jaki wjazd jest, no. Zobaczymy, może ta droga będzie taka okropna, że nam się już nie będzie chciało tędy jechać, a może będziemy tędy jeszcze jeździć, tym bardziej, że mamy w planie gdzieś tam odwiedzenie Costa de los Cristianos, które w tej chwili minęliśmy, ale minęliśmy, bo już nam się chce do hotelu. Czujnik deszczu się włączył? Raczej dotknęło się? Nie. Chyba musiało coś, musiała jakaś wilgoć przyjść, wiesz? Czego nie dotykałem. Ale szyba się zrobiła brudna. No bo rozmazałeś to. To umyję. Widzisz? Pełno mleczu jest tych żółtych, takich jak krzew wyglądają. One są niziutkie, a tutaj właśnie są wysokie. Takie jak krzewy. Ale świetnie, zaczynam na prawo. Tam jest południe. No to takie urozmaicenie. 12 stopni już. 1093, mamy już powyżej 1000 metrów, ale pada coś może. No bo jesteśmy w górach. Jak wczoraj byliśmy na wycieczce, to też tak mieliśmy prostu, tak. cały przekrój pogody. No. Od deszczu, po słońce, po mrzawkę. No i wszystkie zbocza porośnięte są agawą. W ogóle ziemskim wszelakim, bo to jest północ już. Tak. 11 stopni. A jakby wjechać jeszcze wyżej, to by było słońce. No trzeba też zauważyć, że dzisiaj jest niedziela, więc ruch jest luźny. O, tu fajny podjazd. No ludzie tu żyją, mieszkają, zjeżdżają, hamują. No i skończyły się kręte drogi, zaczęła się droga ekspresowa. No może też będzie kręta, ale może nie aż tyle. Skończyła się ekspresówka i zaraz będzie rondo. Jeszcze sobie nagramy sam dojazd do Puerto de la Cruz. Właściwie już jesteśmy. Sam dojazd do naszego hotelu. O. Tym bardziej, że będziemy prawdopodobnie jak zwykle szukać miejsca do parkowania. Nie będzie takie proste, ale zawsze zaczynamy od tych najbliższych. Zawsze. Kolejny raz zaczynamy od tych najbliższych. No zawsze odkąd mamy samochód. No mamy trzeci dzień. No. To jest jedno miejsce parkingowe, co? No. Super, nie jest daleko. O, super miejsce jeszcze. Mówili, że jest bardzo wąski wjazd. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Dobra, ale wąziutko. no. Ale ostro. Ale to było gdzieś napisane. Jeszcze nie znaczy, że to będą na pewno miejsca, nie? Teraz nie wyjdziesz. Jest 12 marca. Jedziemy autostradą z Puerto de la Cruz w kierunku stolicy wyspy, czyli Santa Cruz de Tenerife. Dzisiaj jedziemy do miasteczka Candelaria. Candelaria znane z tego, że jest tutaj sanktuarium. Jesteśmy jeszcze na tym północno-wschodnim wybrzeżu. O, widać tam samolot podchodzący do lądowania. To prawdopodobnie jest samolot, który podchodzi do lądowania na lotnisku północnym, czyli tym lotnisku lokalnym. Trzeba bardzo na węzłach uważać, bo bardzo często tych zjazdów jest kilka i można się łatwo pogubić. Za 3 km zjedź w prawo. A jak nie trafię, no to zrobimy jakąś rundkę. Tak mi się już 2 razy zdarzało w mieście. Jak byliśmy w stolicy wyspy. Jakiś tunel, przypomnienie o światłach. Ja mam światła na automatycznym trybie, także włączają się, no może z małym opóźnieniem, ale włączają się.
i wyłączają po wyjeździe z tunelu. Nie pamiętam, żebym tym tunelem jechał, bo jakoś zawsze kręciliśmy przez miasto, bo przeważnie jechaliśmy do miasta i dopiero później dalej, a w tej chwili oczywiście nie dodałem najważniejszego, że gdzieś tam w okolicach Santa Cruz jesteśmy. O, bałwan, zobacz kochanie, u góry na moście bałwanek. Na wiadukcie. Rzeczywiście. Teraz bardzo mocno zjeżdżamy. Nawet jest jakiś fotoradar, który pokazuje ile jadę, ale czuć w uszach, że schodzimy na dół, czyli ciśnienie rośnie. No i skręcamy na zjeździe numer 17 w kierunku Candelarii. Jest 12 marca i jedziemy już trzeci raz tą drogą. To jest droga alternatywna dla autostrady, jeżeli się jedzie z południa na północ. Trochę dłużej się jedzie, ale my dzisiaj byliśmy w Costa Adeje po drodze i stamtąd to już nie było sensu jechać autostradą, tym bardziej, że tam są często korki, więc jedziemy tutaj na skróty do Puerto de la Cruz. I tę drogę nagrywałem już kilka razy, ale za każdym razem, szczególnie ten drugi raz, było bardzo pochmurno. No jechaliśmy praktycznie w chmurze, a w większości padał deszcz. Dzisiaj jest taka wyjątkowa sytuacja, że jeszcze nie wjechaliśmy na samą górę, ale widać, że tych chmur dzisiaj nie ma. Więc jest szansa na taki suchy przejazd przez te góry. Dlatego też postanowiłem trochę nagrać. Jest szerzej, ale tam był taki fragment, że naprawdę tylko murki. No oczywiście jest to droga i tak luksusowa w porównaniu z drogą do wąwozu Maska, którą jechaliśmy drugiego dnia. Zawsze robiła wrażenie przez te chmury, a dzisiaj mamy piękną pogodę wyjątkową z tej strony, bo tam gdzie chcieliśmy to nie było, to były chmury. Tutaj też ludzie żyją, no i dzisiaj wyjątkowo 17 stopni. Jechaliśmy ostatnio, to gdzieś w tym miejscu było nawet 12 stopni. Ale nasza pogoda też jest super. Nie, no pewnie, że jest super, bo jak nie było tu pogody, to jechaliśmy tam, gdzie była pogoda. Dzięki temu, że na 6 dni wynajęliśmy samochód za taką cenę, jak w Grecji za 3 dni się wynajmuje na przykład, no to dlatego mamy ten luksus. Benzyna euro 28,7. No tak przy przeliczeniu wychodzi chyba podobnie jak w Polsce, więc też luksus. Pogoda po prostu komfortowa. A nie, tak to w ogóle pogoda komfortowa. No ja cały czas w sandałach, cały czas w krótkim rękawku i krótkich spodenkach, także naprawdę nawet jakieś wieczorne spacery, to ja się cieplej nie ubieram. Ja troszeczkę cieplej. Moja żona... Jestem ciepłolubna osoba. 2 polary i koszulę i już jest dobrze. Aż tak to nie, ale jakaś koszulka na wierzch. Dzisiaj jak wracaliśmy z plaży, to nawet mi ostatnią koszulę ściągnęła i musiałem iść bez koszuli, no bez góry. No. Bo wiatr duży był. No ale z wiatrem szliśmy. Znowu ciśnienie rośnie. No my tutaj na tej drodze to tak pokonujemy niewiele powyżej 1000 metrów, także to nie jest tak jak byliśmy na... No byliśmy autobusem na 2400, czyli na dolnej stacji kolejki. No i tutaj po zjechaniu ronda, zresztą jest tutaj taki wielki znak, zaczyna się ekspresówka. W uszach trochę zapiszczało, bo zjechaliśmy z górki, ale jedziemy cały czas prosto. Zjedź z ronda. Się zaczyna chyba gdzieś autostrada, chociaż o, jest tam oznakowanie autostrady, jest.
No i tyle było autostrady, teraz już jedziemy normalnymi uliczkami i u nas na dole jest 19 stopni, ale to jeszcze może być cieplej, jak zjedziemy. Czekaj, on jest na drodze głównej, czyli on ma pierwszeństwo. No tak, niestety. Oj. A ja Uważaj, no już jedź. Ale on ma stop też, widzisz to. A teraz ja mam stop. Za 800 Co tam? metrów Widać coś? skręć w prawo. Puste, możesz jechać. No takie to... Dziwne. To znaczy u nas, gdyby takie skrzyżowanie było, to by były linie i nikt by się tam nie zastanawiał. A tutaj to jest, no fajnie, bo jest taki dwuetapowy przejazd i to naprawdę ułatwia życie kierowcom, że nawet jak nie ma ronda, to zawsze tak no łatwiej żyć w takiej sytuacji. No i jesteśmy w Puerto de la Cruz. No i ostatni dzień naszych czasów, 13 marca, właściwie jutro ostatni, bo jutro wyjeżdżamy, no ale dzisiaj ostatni pełny czas, dzień. Byliśmy tutaj na plaży, na La Tejita, bo tylko tu była pogoda chyba. Jechaliśmy autostradą, to cały czas chmury, nawet padało po drodze. Zjechaliśmy z autostrady, bo nawigacja pokazała nam, że jest korek i wymyśliła nam drogę 20 parę minut krótszą, ale i tak zostało nam 42 minuty. A na autostradzie pokazuje 34 minuty dłużej, także jedziemy, tym bardziej, że i tak planowaliśmy jakieś wycieczki zrobić, a potem się rozmyśliliśmy i pojechaliśmy autostradą. O, zobacz kochanie, to ten bałwan chyba, co go już widzieliśmy. Tak, to widzieliśmy z dołu. No, Ale fajny bałwanek. to się zacznie dopiero kręcenie. A tutaj też budynek jakiś. Zjedź z rogu. No. Nieskończony. Przy okazji, ile ciekawych rzeczy zobaczymy. Za 300 metrów skręć w prawo. No i pewnie pojedziemy przez góry, tak? Chciałem przez góry. Potem się nam zmieniło. I chyba jednak pojedziemy przez góry. Pewnie będzie chłodniej, dlatego że pojedziemy chyba przez górki. Skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Zobacz kochanie, ile wolnych miejsc do parkowania. Zatrzymaj się. Może jak to będą tego typu dróżki, no to fajnie. No to fajnie, jeżeli to będą takie dróżki. Już kiedyś po takich jeździliśmy gdzieś. To nas przygoda czeka. Na Gran Canaria jeździliśmy, ale to jest normalna dwukierunkowa droga, wiesz, tu nie ma żartów. No i fajnie, no. Jakaś przygoda. Hej, przygodo. Jakiś tam samochód pojechał, czyli... Nie no, i za mną jedzie drogi, także... Nie, tak samo no, jak nas Nie, no i wyprowadziła też nawigacja. na nawigacji googlowej jeżdżą, także... Zobacz, stoją. Ja muszę jedynkę wrzucić, żeby tu podjechać, a tam jest próg zwalniający. No wiesz, to może wszyscy zawracają tu gdzieś. No. Uważaj. Studzienka taka była wystająca. Za 200 metrów Studzienka wystawia, no i co zrobisz? No? skręć w lewo. Następnie Nie! skręć w prawo. Mam nadzieję, że następne drogi będą bardziej główne. Za 400 metrów skręć w prawo. Chciało mi się gór, to mam. No właśnie. To bym wybrał sobie lepszą drogę. Na węższych drogach żeśmy jeździli. Tu gorzej będzie, jak ktoś wiedzie. To więzienie chyba jakieś, zobacz. Czy może? No. Gdzie my jedziemy? Prawo i lewo? Ale tu takie drogi jakby przerobione. I w lewo Jedź tam. dalej prosto. Tu normalna droga, ale O, była tu jaka. kawałek lepszej. No, w chmurę wjechaliśmy. Ciekawy jestem, jak tam wysokość. 687 metrów. No dobrze. To jest jakaś główna droga w poprzek, a my musimy na wprost przejechać. I nic tu nie widać, Uważaj. widzisz? Patrz na prawo, ja na lewo. Wolna. A tu nie ma stopu, widzisz? Tam Bo to to też jest mam lepsze wideo. ustąp, a ja mam stop. Za 500 metrów skręć w lewo.
O, chyba zaczynamy zjeżdżać z górki, ale nadal jesteśmy w chmurze. Skręć w prawo. Widać będzie w prawo. O, Tutaj. O tu. 50. O tu. I z górki na pazurki uważam. Się boję. Patrz, bo są te pobocza takie wygłębione. Widzę, już niedługo dojedziemy do cywilizacji. To jest cywilizacja, tylko kochanie, w takiej pogodzie to ciężko się jedzie, bo tak normalnie. Zobacz. Ale ty na autostradzie też jest ciemno. To jesteśmy na górze, może taka pogoda się zrobiła. No, musimy objechać rondo i wjechać pod spód. No. Za 150 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Tutaj taki... Ty zobacz, jaka widoczność na autostradzie. Ty, może dlatego jakiś korek albo wypadek był, może dlatego. Tylko jest taki korek, bo ludzie wolno jeżdżą. Hamuj, bo coś tam się dzieje. No jak bez świateł niektórzy jeżdżą, no to co zrobisz, no? Dziwne, że automaty nie powłączały, u nas się wyświetla. Normalnie znaki drogowe nieczytelne. Nie wiem, jak to będzie widać na nagraniu, ale numer samochody normalnie stoją, żeby włączyć się do ruchu, bo nic nie widzą. No na żadnej wyspie mnie to nie spotkało, co tutaj. Takie różne właśnie pogodowe rzeczy. Bo chyba na żadnej nie było aż takich dużych różnic wysokości. No może na Gran Canaria też, ale... no nie spodziewałem się tego na autostradzie. Ja rozumiem, gdybym jechał przez Park Narodowy tam do Teide. A tutaj no tak, ale jeszcze 6 km i zjeżdżamy. No już coraz lepiej. Już tak jakby jesteśmy troszkę pod chmurą. Ta chmura jest, o tutaj właśnie widać, tuż nad nami, ale jest dołek, a za chwilę będzie górka i znowu się to pogorszy. Powłączali przeciwmgielne, wszystko co się dało, ajajaj, przy takiej widoczności. No zobacz kochani, jak tablica wygląda. Prawie jej nie było widać. Puerto Cruz. Kilometr i zjeżdżamy. I zjeżdżamy niżej, dlatego też chmura została u góry i zrobiło się o wiele przejrzyściej, ale no nie jest to słoneczny wakacyjny dzień, ale właśnie po słońce jeździ się na południe. O, z rana było tutaj, więc nie wiem, co masz za... No tak, to po prostu zawsze gdzieś jest pogoda na wyspie, tylko nie zawsze tam, gdzie my jesteśmy. Ale u nas była tam, gdzie my byliśmy. Nie, rano tak, tylko przejazd właściwie mieliśmy w gorszych warunkach, bo wyjechaliśmy rano ze słońca. Skręć w lewo. Chodziliśmy rano po słonecznym mieście, pojechaliśmy na drugą stronę wyspy i też tutaj północ była zachmurzona, ale tak trochę słabiej zachmurzona. Skręć w lewo. Patrzę, tu kampery nawet stoją, kochani. Jak kiedyś przyjedziemy kamperem i na dziko będziemy chcieli w mieście, to tu na końcu można. Za 300 metrów skręć w prawo. No i tutaj już nic nowego, wyłączam się. To chyba ostatnia przejażdżka na Teneryfie.